nastał rok 1939. Zaczęła się wojna z Niemcami. Ja miałem 3 braci. Najstarszy brat służył w 14 Pułku Ułanów Jasłowieckich w Lwowie. Był oficerem i brał udział na Pomorzu w walkach z Niemcami i tam zginął. W Puszczy Kąpinowskiej zginął. To jest numer 1. Numer 2, troszkę młodszy brat. On wprawdzie nie służył w wojsku, nigdzie nie był. Dopiero później, już po Rosji wstąpił do tego wojska tam, gdzie ja byłem, na zachodzie. Trzeci brat najbardziej był poszkodowany, było NKWD. Co to jest NKWD? To jest ta służba wewnętrzna bolszewików. Tak, no w każdym razie oni najwięcej się mścili nad Polakami i jego aresztowali, dali mu najpierw karę śmierci, a potem zamianą na łagry. No ale niestety potem Sikorski, jak zawarł porozumienie z Rosjanami, jego wypuścili z łagru, ale po drodze umarł. Czyli druga ofiara wojny. No, ojciec mój był oficerem jeszcze austriackim, a później w Wojsku Polskim. I w 1939 roku brał udział w obronie Lwowa. I jak przyszli Sowieci, wszystkich oficerów zaaresztowali, ich wywieźli z Lwowa do Starobielska i tam koło Charkowa ich rozstrzelali. Czyli trzecia ofiara wojny. Została tylko matka i ten starszy brat. A nas, i mnie też aresztowali Sowieci, tylko ja siedziałem bardzo krótko, ponieważ byłem według nich za młody i wypuścili mnie na Wabia, żebym ja kogoś jeszcze podał po prostu z głupoty. No to się nie udało. Przysłuchiwali mnie w samym gimnazjum. Co tygodnia taki politruk przychodził, przykładał mi pistolet do głowy i żądał, żebym mu oddał finkę. Harcerze nosili finki też, lety. Nie wiem dlaczego akuratnie. Co tygodnia tak długo aż do kwietnia, można sobie wyobrazić, i w kwietniu wywieźli mnie, matkę i brata do północnego Kazachstanu. No to nie będę się rozpowiadał, to jest odrębna historia, gdzie panował chłód, mrozy do 50 stopni, umieraliśmy z głodu. Pamiętam, była taka jedna noc, że nawet nie było do czego wstać. Ja to wszystko opisuję, muszę wam powiedzieć, w swojej książce, którą wydałem i której, jeżeli chcielibyście, to trzeba zamówić w IPN-ie w Rzeszowie. Ale to dalsza sprawa. No i wreszcie przystępuje rok 1941, 1941. Porozumienie między naszym generałem Sikorskim, który był we Francji, tworzył oddziały polskie, no i Majskim, ambasadorem Związku Radzieckiego, i na tej podstawie zwolniono Polaków z łagrów i zaczęto tworzyć wojsko polskie na terenie Związku Radzieckiego. Mnie się udało szczęśliwie, że ja zostałem, przeszedłem komisję poborową. Zwerbowany w lutym 1942, czyli już wtedy, jak nasze wojska opuszczały Związek Radziecki. Także ja bardzo krótko byłem na terenie Związku Radzieckiego i potem się zaczęła ta olbrzymia podróż: Iran, Irak, Palestyna, Egipt, Włochy, no a później już po wojnie Anglia. I z
wstąpiłem do wojska, byłem w 10. paru i w Palestynie doszło, jeszcze muszę powiedzieć, że Polskę reprezentowała w tym czasie wojennym tak zwana Brygada Karpacka. Nie wiem, czy słyszeli. Brygada Karpacka, która walczyła w Libii przeciwko Włochom i Niemcom. To była mała brygada, też odrębny temat, odrębnie by trzeba to omawiać. I myśmy, jak przyjechali do Palestyny, zostaliśmy połączeni z tą brygadą. I powstała tak zwana 3. i 5. dywizja polskich wojsk, a w sumie drugi korpus pod dowództwem generała Andersa. No, myśmy się szkolili przez długi czas i wreszcie nastąpił wyjazd w grudniu 1943 roku. Załadowano nas na statki w Suezie, to jest port egipski, tak? I transportowali przez kilka dni do Włoch. No, sytuacja była bardzo napięta, ponieważ na Krecie, na wyspie Krecie, jak się doskonale orientujecie, Niemcy panowali wtedy nad Morzem Śródziemnym. I była strasznie niebezpieczna podróż do Włoch. Ja tylko podam taki szczegół, że jak myśmy płynęli koło Krety, koło bazy łodzi podwodnych niemieckich, to była straszna noc. To być albo nie być. Także nawet nam nie pozwolono spać. Wszyscy musieli pozostawać w pełnej gotowości i tak całą noc, bo w każdej chwili mógł nastąpić atak. Jak was to interesuje, bo co ludzie robią w obliczu śmierci. No więc w nocy każdy sobie zdawał sprawę, że w każdej chwili może zginąć. To była straszna noc. Ta psychoza taka oglądała. Ludzie różnie zachowali. Więc normalnie w takiej dużej kajucie jeden chodził tam i z powrotem i się modlił. Myśmy nie mogli już nerwowo wytrzymać, że jeśli ktoś go tam się chował. Dalej, w innym kącie pili wódkę. Strasznie. A ja miałem takiego dowódcy kaprala, on był kierownikiem restauracji w Warszawie przed wojną. Bardzo, on był Karpatczykiem. I on mówił tak: chłopy, przed śmiercią najważniejsza rzecz to się dobrze najesz, dlatego że jeżeli ktoś dostanie pociskiem w brzuch, to są bardzo powikłane historie i normalnie nie wychodzi jak pusty żołądek. A jak tłusty, to jakoś jeszcze się uda. No to myśmy sobie tam pojedli, popili i jakoś ta noc minęła.